L'exposition Afrotopia, inspirée du livre de Firinsa, explore l'art contemporain des Africains de sa diaspora. Elle vise à repenser les récits et à repenser les discussions entre l'Afrique en général et le Nord global. It comprises of West and East African artists, primarily photographers, but visual artists in general, and the ongoing conversation between these two regions. Some themes are very common with each other, despite the artists being from different countries, for example. There's a kind of nostalgia, there's melancholy, there is beauty in architecture and just daily living that you don't really see. Kiedy zejdziemy nieco głębiej, to wystawa Afrotopia jest opowieścią o tym, w jaki sposób młodzi, współcześni artyści korzystają z własnej kultury, z własnych tradycji i jakie przetwarzają na współczesność, czasem je twórczo rozwijając, a czasem wręcz wyrażając jakąś formę buntu przeciwko tradycji. Les 18 artistes sur cette exposition se distinguent par leur transcendance et par leur façon de pouvoir dialoguer avec leur médium, parler des sujets très importants mais aussi très sensibles dont on n'a pas l'occasion dans certaines parties de l'Afrique de pouvoir parler librement. Et ce qui les distingue, c'est d'abord le courage, parce que c'est pas facile d'être un artiste, il faut beaucoup de courage pour explorer des idées, affronter un médium et étaler ses idées avec les médiums et se présenter. Ce qui les distingue, c'est vraiment leur identité personnelle d'abord. Et même si c'est des artistes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est, ainsi que de la diaspora, on sent quand même cette connexion avec eux, avec leur maison, en fait, avec l'Afrique en fait. For me as a curator, what's most important is how the artists manage to self-define themselves as well as the regions that they're from. Unfortunately, in the recent past, there was not a lot of avenues for just photographers or journalists from the African continent to tell their own stories. And so the self-definition is very interesting because we get to have a look into the lives of the people that live there and how they shape their communities. Co najmniej 200 lat istnienia fotografii przyczyniło się do konstruowania obrazu Afryki tworzonego przez szeroko pojętych nas, czyli ludzi Zachodu czy tak zwanej globalnej północy. Nam zależy, żeby teraz ten kontynent pokazać wbrew takim obrazom fotograficznym, jakie znamy z czasopism takich jak National Geographic, gdzie możemy podziwiać piękno afrykańskiej przyrody, albo takich przeglądów fotografii reporterskiej jak WordPress Photo, gdzie widzimy zawsze kontynent pogrążony w wojnach, w skrajnej biedzie, gdzie pojawiają się różne klęski żywiołowe i Afryka przedstawiana jest jako jedno z bardziej nieszczęśliwych miejsc na Ziemi. Ce qui me tient à cœur, c'est de créer un espace de résonance où les artistes africains peuvent s'exprimer librement sans les fils du passé. Et il est très important pour les Africains d'avoir des espaces de liberté d'expression, de pouvoir s'exprimer à travers leurs différents médiums, même si cette exposition est basée spécifiquement sur la photographie et un peu de la vidéographie. Il est très important pour moi de pouvoir, en tant que curatrice, montrer l'importance de l'expression des différentes identités des artistes africains. Afrotopie są projektem, w którym też widzowie z Polski, wydaje mi się, że mogą zobaczyć też podobieństwa do tego, co nas otacza. I jednym z takich doświadczeń jest właśnie takie doświadczenie buntu czy przeciwstawiania się tradycyjnym, konserwatywnym wartościom społeczeństw, w których się dorastało i wychowało. I możemy na Afrotopiach oglądać m.in. prace, których artystki i artyści biorą na warsztat swoją tożsamość, płynność tożsamości, to, że tradycyjnie określone role płciowe już naszym pokoleniom milenialsów i Gen Z nie odpowiadają.
Obraz, który możemy poznać za pośrednictwem prac młodych artystów z Afryki subsaharyjskiej, jest na pewno obrazem bardzo złożonym. Pojawia się oczywiście problem przeszłości kolonialnej, ale ona jest punktem wyjścia do tworzenia nowych scenariuszy, nowych wizji przeszłości. Pojawiają się kwestie związane z kobiecością, miejscem kobiety w społeczeństwie, wątkami związanymi z emancypacją. Pojawiają się kwestie środowiskowe, ekologiczne. Są prace, które wprost odnoszą się do używanych współcześnie surowców, które zastępują różnego rodzaju naturalne produkty i materiały. Niektóre prace wchodzą też w obszar współczesnej debaty, która jest ważna dla muzeów. Dotykają kwestii związanych z dziedzictwem kulturowym Afryki, które zostało zabrane z tego kontynentu i dzisiaj jest przedmiotem starań o restytucję ze strony kilku afrykańskich krajów. W przypadku wystawy Afrotopie bardzo zależało nam na aspekcie dostępności tej wystawy. Po pierwsze, przekroczyliśmy dotychczasowe założenia związane z dostępnością wystaw w PME. Jest tutaj dużo więcej tyflografik, audiodeskrypcji. Audiodeskrypcje pojawiają się w 2 językach, to jest język polski i angielski. Wprowadziliśmy także materiały w języku migowym i nie tylko jest to polski język migowy, ale także międzynarodowy język migowy. I would like the world as a curator and just as a human to see Africa as a place that is ever evolving, that is dynamic, that can self-define itself, that is innovative, a place the world could learn from because there's a lot of new technologies and methodologies that are upcoming in the continent, and not as a singular entity because every African country is very different, every African culture is very different.